Czy wiesz, że to, co mówisz do siebie każdego dnia, może cię albo zbudować, albo całkowicie zniszczyć? Wewnętrzny dialog to nie tylko myśli, to emocje, decyzje, nastrój. Większość ludzi nieświadomie powtarza sobie słowa, które odbierają siłę i radość życia. W tym filmie pokażę Ci 9 rzeczy, które warto mówić do siebie codziennie, by odzyskać spokój, pewność siebie i poczucie kontroli. Ciągłe porównywanie się do innych i poczucie, że nie dorównujemy standardom narzuconym przez społeczeństwo, prowadzi do chronicznego stresu i braku pewności siebie. Kiedy nieustannie dążymy do doskonałości, zapominamy docenić to, kim jesteśmy w danym momencie. Nasze mózgi są zaprogramowane, by szukać braków i niedoskonałości, co sprawia, że nigdy nie czujemy się wystarczająco dobrzy. Zacznij każdy dzień od prostego stwierdzenia: jestem wystarczający. Ta afirmacja przerywa cykl samokrytyki i uświadamia, że Twoja wartość nie zależy od osiągnięć czy opinii innych ludzi, ale jest nieodłączną częścią Twojego człowieczeństwa. Reagujemy automatycznie na codzienne wyzwania, pozwalając, by najmniejsze problemy wywoływały w nas fale niepokoju i frustracji. Nasz autonomiczny układ nerwowy reaguje na stres, zanim zdążymy świadomie przetworzyć sytuację. Te automatyczne reakcje często prowadzą do nadmiernych emocji, nieadekwatnych do rzeczywistego zagrożenia. Powtarzając: mogę wybrać spokój zamiast stresu, przypominasz sobie o swojej władzy nad reakcjami emocjonalnymi. Ten komunikat aktywuje korę przedczołową, odpowiedzialną za racjonalne myślenie, dając Ci czas na świadomy wybór odpowiedzi zamiast automatycznej reakcji. Kultura nieustannej produktywności sprawia, że czujemy się winni, gdy nie jesteśmy aktywni, co prowadzi do przemęczenia i wypalenia. Chroniczny brak odpoczynku nie tylko obniża naszą efektywność, ale prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych, od zaburzeń snu po choroby serca. Paradoksalnie, próbując zrobić więcej, osiągamy mniej. Afirmacja „mam prawo do odpoczynku” pomaga przełamać szkodliwe przekonanie, że wartość człowieka zależy od jego produktywności. Regularne powtarzanie tego komunikatu buduje zdrowszą relację z pracą i czasem wolnym. Przez lata uczyliśmy się ignorować lub tłumić emocje, szczególnie te trudne, co prowadzi do ciągłego napięcia i problemów w relacjach. Nieuznane emocje nie znikają, zostają w ciele jako napięcie mięśniowe, problemy trawienne czy bezsenność. To, co wypieramy, ostatecznie kontroluje nasze życie w nieświadomy sposób. Mówiąc do siebie: moje uczucia są ważne, dajesz sobie pozwolenie na pełne doświadczanie emocji bez osądu. Ten prosty komunikat buduje inteligencję emocjonalną i zdolność do radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami. Często uzależniamy nasze samopoczucie od czynników zewnętrznych, opinii innych, okoliczności czy przyszłych wydarzeń, co prowadzi do poczucia bezsilności. Według psychologii pozytywnej, jedynie niewielka część naszego szczęścia zależy od zewnętrznych okoliczności. Znacznie więcej zależy od tego, jak myślimy, jak reagujemy i jakie wybory podejmujemy każdego dnia. Afirmacja „jestem odpowiedzialny za swoje szczęście” przypomina, że to Ty trzymasz ster swojego życia. Ten komunikat motywuje do podejmowania małych, codziennych decyzji, które budują trwałe zadowolenie zamiast czekania na idealne okoliczności. Popełnione błędy i niepowodzenia często paraliżują nas, uniemożliwiając podjęcie nowych działań z obawy przed powtórzeniem porażki. Nasz mózg ma tendencję do nadmiernego skupiania się na negatywnych doświadczeniach, tworząc złudzenie, że przeszłe wyniki determinują przyszłe rezultaty. Ta pułapka myślowa blokuje zdolność do adaptacji i uczenia się. Powtarzając „mogę zacząć od nowa w każdej chwili”, przypominasz sobie o neuroplastyczności, czyli zdolności mózgu do tworzenia nowych połączeń. Każda chwila to szansa na reset, niezależnie od tego, co wydarzyło się wcześniej. Skłonność do koncentrowania się na brakach i niedostatkach prowadzi do chronicznego niezadowolenia i pogoni za coraz to nowymi celami. Ewolucyjnie nasz mózg jest zaprogramowany, by dostrzegać zagrożenia i braki, a nie doceniać to, co już posiadamy. Ten mechanizm, choć kiedyś zapewniał przetrwanie, obecnie sabotuje nasze szczęście. Afirmacja „jestem wdzięczny za to, co mam” aktywuje obszary mózgu odpowiedzialne za doznawanie przyjemności i zadowolenia. Regularna praktyka wdzięczności prowadzi do mierzalnych zmian w poziomie hormonów stresu i szczęścia. Potrzeba kontroli i pewności prowadzi do nadmiernego analizowania, odkładania decyzji i paraliżującego lęku przed nieznanym. W świecie przesyconym informacjami łatwo popaść w złudzenie, że możemy i powinniśmy wszystko przewidzieć. Ta nierealistyczna potrzeba pewności prowadzi do wewnętrznego niepokoju i prokrastynacji. Mówiąc do siebie „nie muszę wszystkiego wiedzieć”, uwalniasz się od przymusu perfekcyjnego przygotowania.
działania. Ta afirmacja buduje tolerancję na niepewność, kluczową umiejętność w szybko zmieniającym się świecie. Głęboko zakorzenione przekonanie o własnej niedoskonałości sprawia, że akceptujemy niewłaściwe traktowanie i stawiamy potrzeby innych ponad własne. Wzorce wyniesione z dzieciństwa oraz społeczne oczekiwania często uczą nas, że nasza wartość zależy od poświęcenia i spełniania cudzych oczekiwań. To przekonanie prowadzi do toksycznych relacji i ciągłego wyczerpania. Afirmacja zasługuje na miłość i szacunek pomaga przełamać wzorce samoponiżania. Regularnie powtarzając te słowa, budujesz wewnętrzną pewność, która pozwala stawiać zdrowe granice i przyciągać do życia ludzi, którzy traktują cię z należytym szacunkiem. Te 9 zdań to coś więcej niż słowa. To pierwszy krok do wewnętrznej przemiany. Jeśli czujesz, że to moment, by zacząć mówić do siebie inaczej, napisz w komentarzu „Czas na zmianę”. Niech to będzie twój symboliczny początek. A jeśli chcesz odzyskać jeszcze więcej spokoju i kontroli, koniecznie obejrzyj ten film.